Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach, niezmiernie. Witam was wszystkich tutaj po raz kolejny, prawie 2000 pewnie już. Słuchajcie, generalnie to jest tak, że ostatnio jest raj dla gitarzystów, którzy rozpoczynają przygodę z gitarą, nie chcą wydać za dużo kasy. Jest raj dla gitarzystów, którzy po prostu nie chcą w ogóle wydać za dużo kasy, a chcą mieć całkiem przyzwoite instrumenty. I tych instrumentów na rynku jest rzeczywiście coraz więcej takich, które, wiadomo, nie ma co ich porównywać do Fenderów i Gibsonów custom shopów i nie ma co, wiecie, gdzieś mówić, że są lepsze, takie same i tak dalej, chociaż w przypadku Telecastera, to już tak zaraz, wiecie, pewnie co powiem. Natomiast, rzeczywiście pojawiają się fajne instrumenty ostatnimi czasy i jednym z takich fajnych instrumentów są gitary firmy Jet. Gitary firmy Jet pojawiły się w Polsce chyba ze 2 lata temu. No i tak powolutku wchodzą sobie na ten rynek gitar budżetowych. Są dwie linie takich gitar poniżej 1000 i takich gitar tam powyżej 1000, ale nie więcej niż okolice 2000. Chyba Les Polowaty jest najdroższy w tym momencie. Te gitary poniżej 1000 charakteryzują się tym, jak to budżetowe instrumenty, że to są, wiecie, proste gitary, od których nie ma co wymagać, jak powiedziałem, nie wiadomo czego, ale z drugiej strony oferują całkiem sporo wiadomo czego, czyli po prostu całkiem sporo gitary za pieniądze, które kosztują. Taki Jet w tym momencie kosztuje okolice 900 zł. Później pod koniec odcinka dowiecie się też, gdzie jest super specjalna promka na niego i gdzie go można kupić taniej. Jest to gitara budżetowa, nazywa się Jet JT300. Chyba jest to najniższa seria w tym momencie takiego instrumentu, jeżeli chodzi o firmę Jet właśnie. Natomiast jest to gitara wykonana w bardzo fajny sposób, jak na tę klasę instrumentów. Moim zdaniem spokojnie można ją postawić koło budżetowych Squire'ów i nie przegra. Moim zdaniem, jeżeli sobie porównacie ją z jakimiś bulletami Affinity od Squire'a, to ma duże szanse zaskoczyć. I jeżeli po prostu nie potrzebujecie mieć tego logo na główce, które niby jest Fenderem, tylko chcecie mieć fajny instrument w dobrych pieniądzach, to taki Jet jest dla was bardzo dobrym wyborem, bardzo dobrą alternatywą. Z drugiej strony, tak, powiedziałem, że to jest taki instrument prosto wykonany. Telecastery tego typu od Fendera również są prosto wykonane. Telecaster jako taki historycznie był wykonywany właśnie w tenże sposób, żeby był prosty, czyli żeby był to przykręcony gryf do dechy i tyle, na jakiejś tam blasze, i tak naprawdę ta idea się nie zmieniła. Jeżeli myślimy sobie o takim tradycyjnym tele, do jakiego ta gitara się bardzo, bardzo odnosi, to jest to cały czas właśnie gitara telecasterowata. Wiadomo, nie można jej nazwać Telecasterem, bo nie jest Fenderem ani Squire'em. Natomiast jest to gitara typu T. I w tej kategorii, jeżeli szukacie naprawdę taniego instrumentu, to jest to instrument, na który trzeba zwrócić uwagę. Zanim przejdę do grania, zobaczymy sobie nowy test na kanale. Test pończochy. Ukradzione oczywiście z zachodu, wszystko kradniemy z zachodu. Test pończochy polega na tym, że przycieramy sobie tutaj boczki progów. Proszę bardzo. I nie zostaje żaden ślad. Przecieramy sobie tutaj boczki progów, proszę bardzo. I nie zostaje żaden ślad. Czyli już wiemy o tym, że w tym instrumencie są dobrze, fajnie nabite progi. Najpierw nagranie, które teoretycznie miało być metalowe, ale na Telecasterze metalu to się tak gra średnio. Trzeba byłoby tu wsadzić humbuckera pod mostek. Oczywiście ja wiem, że są tacy, którzy grają i którym się udaje. Nawet na takim typowym. Nie jest to gitara do takiego grania, więc nawet solo, które tam zagrałem, solo jest, niby miało być, wiecie, shred, a wyszło blues, nie? Więc, ale na takim trochę mocniejszym brzmieniu, od tego brzmienia sobie zaczniemy. Nagranie jest zrobione w następujący sposób. EVH 5150 i Angle Thunder 50 po kanałach, rozbite przez TC Electronic. Czyli jedną ścieżką nagrane i udawane jest to, że gra dwóch gitarzystów. Soluwa nagrana jest przez Labogę DS100 z delayem z Bossa GX100. Posłuchajcie.
Bardzo dziękuję za każdą łapkę w górę zostawioną pod odcinkiem. Bardzo namawiam wszystkich, którzy nie subskrybują kanału, do tego, żeby subskrybowali i dzwoneczkowali. Wtedy będziecie na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje. Dziękuję za każdy miły komentarz pod odcinkiem również i za każdą formę zaangażowania. Najbardziej dziękuję tym, którzy przez ostatnie 10 lat obejrzeli wszystkie odcinki, albo przynajmniej większość. Jesteście mega. Jeżeli chodzi o Telecastera, Telecaster jaki jest, każdy widzi. Telecaster jak gra, też każdy widzi. Ja to się śmieję, że wszystkie Telecastery, obojętnie jakie by nie były, grają tak samo. Oczywiście, że do końca tak nie można powiedzieć. I miałem tu ostatnio na przykład wybitnego Telecastera custom shopowego, w ogóle takiego blond chyba on był, tylko taki był postarzony mega, który no grał wybitnie w swojej telecasterowatości, miał jeszcze dodatkowe to takie mojo i to takie coś, co gitary, które po prostu są naprawdę, naprawdę dobre mają. Z drugiej strony mam swojego Telecastera American Standarda, który moim zdaniem nie jest jakąś wybitną gitarą. Z trzeciej strony mam gitarę podrabianą Fendera na dobrych pick-upach i ja nie uważam wcale, że to jest tak, że tylko i wyłącznie pick-up gra, ale z jakiegoś powodu ten podrabiany Fender jest bardzo fajną gitarą i moim zdaniem gra ciekawszym i takim bardziej właśnie tym mojo dźwiękiem niż ten Fender, którego mam. Tutaj dostajemy po prostu Telecastera z Telecasterów. Jazgotliwego, ostrego, z dużą ilością góry, takiego twardego, z tym drutem takim telecasterowatym. To nie jest gitara jakaś super ultra wybitna, ten egzemplarz przynajmniej, czyli nie jest tak, że o kurde, tutaj wam teraz będę opowiadał historię, że to w ogóle zabija Fendera, custom shopa i tak dalej, i tak dalej. Jest to po prostu dobry instrument za okolice 900-800 zł. Jest to dobry instrument, na którym można rozpocząć swoją przygodę z Telecasterem, przygodę z graniem na gitarze, jeżeli alternatywne, punkowe, bluesowe, lekko rockowe i inne telecasterowate, grunge'owe dźwięki nas interesują. Jeżeli już na przykład jesteśmy gipsioniarzem albo superstratowcem i chcielibyśmy sobie, a może spróbuję, no to też jest to dobry wybór, żeby po prostu od takiej gitary właśnie spróbować i żeby nie wydać dużo kasy. Otrzymamy tutaj całkiem sporo. Oczywiście gitara nie jest pozbawiona wad. Nie jest pozbawiona wad w ten sposób jak dużo Telecasterów. Ma 3 siodełka do regulacji menzury, czego ja nie jestem wielkim fanem, jak na pewno wiecie. Ma 3 siodełka do regulacji menzury. To jest tak, jak Leo Fender sobie wymyślił, bo ta gitara nawiązuje do pierwszych konstrukcji. Do tej pory Fender wykorzystuje ten typ mostków. Do tej pory w Squire'ach jest taki typ mostków. Nie wiem, czy już to było w jednym z odcinków ciekawostki gitarowe z serwisu gitarowego, czy jeszcze nie było tego, ale mieliśmy ostatnio podobnej klasy Squire'a. Chyba Affinity, za troszeczkę chyba więcej pieniędzy, w którym w tych siodełkach wypadały śruby, bo gwinty były to tak jakieś kiepskie, że gwinty się popsuły i nie w tych śrubach, tylko gwinty się popsuły w samej tej tulei i nie można było ustawić wysokości. Tutaj ustawiałem wysokość, tutaj wszystko robiłem tak, żeby tą gitarę sobie przygotować do grania. I nie było żadnego problemu z tym, żeby tą wysokość ustawić, bo te śruby po prostu trzymały, więc już tutaj jest to, że jest to gitara chociażby z tego względu lepsza niż na przykład tani Squier. Te przetworniki brzmią rzeczywiście tak trochę ceramicznie jazgotliwie. W Telecasterze może być to nawet zaletą. Jeżeli chodzi o porównanie do Telecastera wyglądowe, to posłuchajcie najpierw czystej barwy. Czysta barwa nagrana na hi-wacie. Teraz wszystkie próbki kolejne będą też na tym hi-wacie. Na tym hi-wacie, dopóki wam nie powiem, że się zmieniły na coś innego. W tym momencie czysta barwa z delayem chyba i z chorusem. Posłuchajcie, posprawdzajcie. Hi-Hat jest nagrany w bardzo specyficzny sposób, bo trochę na kolumnie, trochę na symulacji kolumny wymieszane jest to ze sobą przed wami.
momencie odcinka bardzo chciałem podziękować wszystkim wspierającym kanał. Wspierać można przez Patronite, wspierać można przez system YouTube'a pod odcinkiem, wspierać można wysyłając mi różne rzeczy, które później idą na nagrody oraz na różne inne sposoby, o których na pewno wiecie. Bardzo Wam dziękuję za wszystko, co dla kanału robicie, bardzo Wam dziękuję za pomoc w rozwoju tego wszystkiego, co tutaj oglądacie, bardzo Wam dziękuję, że zamieniliście filmiki o gitarach w moją pracę. Mega jestem zobowiązany. Jak zwykle również zabawa dla patronów. Właśnie wszyscy ci, którzy przez Patronite'a wspierają tenże kanał, biorą udział w takiej zabawie, w której akurat w tym miesiącu do wygrania jest sterownik Joyo PXL 4. Dziękuję za wszystko, co robicie jeszcze raz. Jedziemy dalej. Gitara gra bardzo fajnie, gitara jest ustawialna. W gitarze przyszła oczywiście z wysoką akcją strun i z leciuteńką łódeczką, ale dało się ustawić bardzo fajną akcję strun w tym instrumencie. Oczywiście jak na ten radius taki oldschoolowy, no tutaj wiecie, no te podciągania takie w bardzo wysokich pozycjach przy mega niskiej akcji strun są niemożliwe ze względu na ten radius fenderowski 9,5 cala. Natomiast generalnie i tak jest to gitara wygodna i progi są w niej bardzo ładnie nabite i całkiem nieźle też wykończone jak na tego typu instrument za tego typu pieniądze. Więc jest to kolejny jego plus. Dużym plusem w tym instrumencie są również klucze, które bardzo fajnie chodzą i no, działają w bardzo fajny sposób. Nie rozstrajają instrumentu. Czuć, że jak nimi kręcimy, to tam się coś po prostu dzieje i że ten dźwięk nam się zmienia tak, że mamy nad nim kontrolę. Plusem instrumentu jest również siodełko, które jest kościane, co w tego typu instrumentach się nie wydarza raczej. Kościane siodełko oczywiście odpowiada za brzmienie pustych strun tylko i wyłącznie. Jak już sobie naciśniemy struny gdzieś na jakichś progach, to nie ma to wpływu na brzmienie, ale rzeczywiście na wybrzmiewanie pustych strun to ma wpływ. Korpus jest z lipy, gryf jest dokręcany do korpusu, co jest bardzo ważne, nie przyszedł przekoszony. Tu jest taki leciutki zapas, jak sobie oglądamy ten instrument. Więc ta komora ma taki leciuteńki zapas, ale większość produktów FMIC w tym momencie, które mamy w serwisie, to trzeba troszkę ten gryf korygować w tej kieszeni. Tutaj niczego takiego nie trzeba było robić. Palony gryf, przypiekany gryf z przypiekanego klonu, w sensie z jednego kawałka, jeżeli chodzi o tył, i tutaj mamy nakładeczkę z drugiego kawałka, również takiego klonu. Na górze główki regulacja pręta, nie ma skunk stripe'a, całkiem przyjemna jak na fenderowatego główeczka, nie odstająca specjalnie od, wiecie, od kanonów, więc cieszy oko. Bardzo ładnie położony lakier. Druga próbka, znowu Hiwatt. Taki, że można byłoby również zrobić przeciąganie strun przez korpus. W tym instrumencie jest to tani instrument jetowski, nie ma przeciągania strun przez korpus, tutaj mamy normalnie gładziutko, czyli jest zakładanie strun od tyłu tego mostka. Tradycyjnie w metalowej małej obudówce gryfowy, fajny, ciepły, basowy, z tą taką lekką szklaneczką, ale ciepły, basowy. Radykalna zmiana w momencie, kiedy sobie przechodzimy na ten mostkowy przetwornik. Jak powiedziałem, no tak telekasterowato. Dla mnie większość telekasterów ma swój charakter. Nie wiem tak naprawdę dlaczego. Nie mam zielonego pojęcia, co wpływa na to, że te gitary grają w tak właśnie niepowtarzalny powtarzalny dla siebie, ale niepowtarzalny dla innych gitar sposób. Jeżeli chodzi też o telekastera, on taki jest tutaj troszeczkę bardziej leciuteńko, tak jest wygładzony na bokach, więc nie będzie specjalnie przeszkadzało. Nie ma oczywiście ścięcia.
takie Telecastery też są, no ale ten oczywiście nie ma ścięcia, bo nawiązuje do tradycji, ale no jest tak w stosunku do takiego Fenderowskiego Telecastera, porównywałem, to tam jest tak bardziej na kąt prosty, tutaj jest tak bardziej smooth. Gitara nie jest jakoś specjalnie ciężka, już widzieliście te moje wszystkie pomiary. Gryf Modern C to jest taki nowoczesny fenderowski, nowoczesny, fajny fenderowski gryf. No jeżeli ktoś lubi te radiusy, no ja nie jestem fanem tych radiusów, ale mówię, no to jest Telecaster taki bardziej tradycyjny, oddajmy mu cześć właśnie w tenże sposób. Bardzo dobrze wykonana gitara. I jeszcze jedna Trzeba przyznać, że w tej kategorii cenowej, czyli do 900 zł, jest to instrument, który no, może zrobić furorę na rynku, bo jeżeli po prostu sobie pójdziecie do sklepu, w którym on jest, na przykład w salonach muzycznych Riff, ale nie tylko, oczywiście tam go można kupić, w tym momencie jest na mega promce i jest bardzo tani w stosunku do tego, co normalnie kosztował, bo chyba normalnie kosztował 1000, a teraz kosztuje poniżej 900 zł. W salonach muzycznych Riff w całej Polsce możecie je oczywiście obadać, ale nie tylko, więc sprawdzajcie, w których sklepach one są gdzieś u Was lokalnie i być może uda się Wam je zakupić. I jeżeli byście chcieli ten egzemplarz, będzie on wystawiony na moim OLX-ie i można go zakupić sobie ode mnie również, no bo ja stwierdziłem, że mnie 2 Telecastery w zupełności, właściwie to 3, bo jeszcze tu mam Mensingera, w spokojności mi wystarczą, bo mam Fendera, mam Mensingera, mam podróbę Fendera, styka styczyński. W sposób tutaj przykręcony jest gryf, tak, że jest na takiej plastikowej płytce. Nie jest to oczywiście pierwszy jet u mnie na kanale. Zapraszam wszystkich do tego, żebyście sprawdzili wszystkie testy jetów, żebyście sobie te instrumenty obadali. Na przestrzeni, odkąd one się pojawiły w Polsce, miałem do nich dostęp. W swoich kategoriach cenowych są to bardzo fajne gitary. Płacimy troszeczkę mniej za tą samą jakość, którą byśmy otrzymali w firmach troszeczkę wyższych na rynku, jeżeli chodzi o napis na główce, bo właśnie tutaj ten napis na główce jest mniej znany. Tendencja ostatnio pojawiająca się, dużo gitar jest z mniej znanym napisem, które oferują troszeczkę więcej. Czyli jeżeli, jak powiedziałem wcześniej, patrzymy sobie na taką gitarę za 900, porównujemy ją gitarą za 900 z logo Squier, to jesteśmy na 80% pewni i możemy sobie założyć takie założenie, że ta gitara ma szansę być fajniejsza. Fretwork sprawdzony, na każdym progu tutaj wszystko, nic nie brzęczy, nic nie siada, ustawiłem no naprawdę w miarę niską akcję strun, elektronika w żaden sposób nie trzeszczy, gniazdko jest trochę inne niż w Fenderze, moim zdaniem lepiej, generyczne, można wymienić, łatwiej jest to wymienić na takiej blaszce. Wiadomo, no w takich instrumentach takie rzeczy mogą, takie eksploatacyjne, nie wiem, po 200 w roku czasu, na przykład 200 razy wkładamy, wyjmujemy, coś tam się może odgiąć, odkręcamy, doginamy blaszkę i na następny rok mamy z głowy problem. Jest ok. W tych pieniądzach oczywiście, więc moim zdaniem spokojnie można brać pod uwagę. Teraz nagranie na wtyczce Dead Kitty. Wtyczka Dead Kitty powstała na 10-lecie kanału Filmiki o gitarach, powstała we współpracy z firmą Aurora DSP, oparta jest o TSL-a dopalonego lanejem, kosztuje $7,77 i gra specyficznie. Sama z siebie gra bardzo specyficznie i bardzo dobrze siedzi w miksie, ale no będę tej wtyczki używał dla Was, żebyście sobie mogli to po prostu też obadać, jak ona gra na różnych gitarach. Nie jest to chyba dzisiaj pierwszy raz, kiedy jej używam, ale powiedzmy, że pierwszy raz oficjalnie, czyli tak, że ona już również wyszła. Przed Wami ostatnie nagranie przed deską, czyli właśnie Dead Kitty.
Podsumowując, cieszmy się, że macie w tym momencie raj. Raj polega na tym, że możecie za niewielkie pieniądze kupić naprawdę przyzwoity instrument do tego, żeby nauczyć się grać, bądź nauczyć się takiego instrumentu. Tak jak powiedziałem wcześniej, w przypadku, kiedy już znacie gitary innego typu i chcielibyście sobie sprawdzić typ Telecastera, macie tą szansę za niecałe 1000 zł, za wcale nie tak dużo pieniędzy, nie mało też oczywiście, otrzymujecie całkiem przyzwoity, całkiem fajny, ustawialny, grywalny instrument, który na przykład jest dobrą bazą do tego, żeby go podrasować. Kiedyś miałem już takiego Jetta, już nie mam, z tej samej serii Stratocastera. Jak włożyłem do niego pick-upy Vermiliona, to po prostu absolutnie rozwalał system i było pół roku, że tylko na nim grałem, jak sobie myślałem o Stratocasterze. Fajnie wykonany instrument, do zdobycia za nieduże pieniądze i oferujący w stosunku jakości do ceny naprawdę bardzo, bardzo sporo. No, kościane siodełko, no, ze świeczką szukać instrumentów z kościanym siodełkiem w takich kategoriach cenowych. Firma nazywa się Jet Guitars. Robi również ukulele, które nazywają się Flight. Sprawdźcie ukulela, jakie dla Was przetestowałem, bo też zrobili fajne elektryczne ukulela. Natomiast w tym momencie możecie napisać silnik samolotowy odrzutowy, jeżeli dotarliście do samego końca odcinka. No, od tego słowa jet oczywiście. Bardzo Wam dziękuję za wszystko, co dla kanału robicie. Bardzo Wam dziękuję za każde Wasze wsparcie, za wszystkie prezenty. A no właśnie, prezenty. Oczywiście mega dziękując za wspólne 10 lat tego kanału. Dziękuję Wam również za wszystkie prezenty, które dostaję z okazji 10-lecia. No i znowu dzisiaj taki oto prezencik od Marcina. Marcin mieszka koło Łodzi i czasami do mnie wpada z różnymi fajnymi gitarkami, ale obiecał mi kiedyś właśnie, że będzie prezencik. Obiecał mi, że będzie ten prezencik i prezencik jest. Szanowni Państwo, Marcin sprezentował mi Metal Muffa. Zobaczymy, co z tym Metal Muffem będzie, czy zostanie on ze mną, czy pójdzie on na jakieś konkursy dalsze. Metal Muff jest razem z zasiłką, więc to już jest, więc Metal Muff na zasiłku, nie? O, tu jest naklejeczka, tę naklejeczkę sobie zaraz gdzieś tutaj walnę ją sobie gdzieś tutaj i nakleję. Tam, kurczę, upadła. Dobra, jest naklejeczka w szufladzie. Natomiast to Metal Muffic, no pogramy może kiedyś na tym Metal Mufficu coś. Metal Muffic, konkretna rzecz, dużo gałek, to musi konkretnie łoić. Zobaczymy, czy będzie to nagroda w konkursie, czy będzie to nagroda w zabawie dla patronów, a może tak mi się spodoba, że po prostu nie będę mógł się od tego oderwać. W każdym razie dla Marcina wielkie pozdro, wielkie dzięki. No i co? Wszystkim dziękuję za to, że jesteście i że ogólnie chce się Wam oglądać. 10 lat kanału Elo. Trochę za nisko ustawiłem do tego radiusa. Wiecie, o co chodzi też, nie? Że to jest tak, że zawsze struna 1 przy tym radiusie 9,5 będzie robiła, tutaj będzie siadała, ale to nie oznacza, że próg jest nierówny, no bo już w strunach B, która jest w innym troszeczkę miejscu na gryfie i troszeczkę inaczej się układa, jest leciutko wyżej, już sobie podciągniemy, więc dlatego w takich gitarach jest ciężko ustawić z takim radiusem bardzo niską akcję strun, no ale Fender sam z siebie zaleca 1,5 mm, a ja tutaj zszedłem poniżej tego 1,5 mm i to jest właśnie to, czego mi zabrakło.
Fajna ta gitara jest. A z czego wynika to? Z tego mostu, kurde? Ten twang telekasterowaty, ona to normalnie ma, nie? Ten drut taki, no jest to w tej gitarze. Zawsze się zastanawiałem, czy to ten most ma na to wpływ i o co w tym chodzi. Włączę sobie jeszcze na chwilę Jazz Chorusa. Pamiętacie go? Lanos rządzi, Lanos jedzie, Lanos w mróz, nigdy Cię nie zawiedzie. Po czym wnoszę? Zobaczcie, jak mówiłem wcześniej, wszystkie samochody ośnieżone, czyli nie jeżdżą, a Lanos świeżuteńki, o, tu na dowód. Widzicie, wszystkie samochody stoją, pewnie zepsute, a Lanos jeździ, no taki przerywnik tylko.